To wszystko było jedno gigantyczne oszustwo. Jedno gigantyczne oszustwo. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj miałem o czym innym materiał robić, ale poruszę temat, który jest, wydaje mi się, numer jeden chyba na obecną chwilę, a chodzi o tą gównoburzę pisowską z ministrem Kreweńskim, dobrze mówię, z ministrem Kreweńskim. Pisowcy wydali już wyrok, hejterzy pisowscy działają na pełnych obrotach, że Kreweński był pijany podczas przemówienia. I powiem Wam tak, nie mam zamiaru go tutaj bronić, chcę przedstawić własne zdanie, że tak powiem, na ten temat, bo w przeciwieństwie do fanatyków pisowskich lubię pogrzebać, lubię poszukać, lubię porównać. Nie jestem zwolennikiem, że jakiś jeden czy drugi troll coś palnie i ja to będę powielał. Lubię właśnie zagłębić się w temat i tutaj w tym przypadku zrobiłem dokładnie tak samo. Dzisiejszy materiał, powiem Wam w ten sposób, będzie w jakimś stopniu powiązany, będą 2-3 tematy, ale to będzie wszystko powiązane właśnie z tymże ministrem. Dlaczego, dowiecie się w dalszej części materiału, ale przejdźmy na razie do wystąpienia samego ministra. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Eminencjo, Panie Komendancie Straży Pożarnej, czcigodni Państwo. Służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo Wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili, po tym jak poznali polskiego straża, że nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. Teraz tak, zakłócenia techniczne, może spisek polityczny, może sabotaż. Według pisowców Kreweński był pijany. Przemówienie szefa MSWiA Marcina Krewińskiego na obchodach Dni Strażaka uznano za kontrowersyjne. Te całe kontrowersje wokół stanu Krewińskiego, politycy PiS krzyczeli, żeby podał się badaniu alkomatem. To mniej więcej, moi drodzy, tak to wyglądało. Podczas wystąpienia Krewińskiego są problemy z dźwiękiem. Ekipa PiS, Krewiński jest pijany do dymisji. Krewiński występuje na miejscu w telewizji i mówi normalnie. To ekipa PiS niech podda się badaniu alkomatem. Krewiński poddaje się badaniu alkomatem. Pisowcy niech go sprawdzą na obecność narkotyków, które go otrzeźwiły. Nie ma substancji, która zbije stężenie alkoholu we krwi do zera. To pisowcy, Krewiński był pijany, bo krzywo wpisał się w rubryki na formularzu. Rubryki na formularzu wpisywała funkcjonariuszka policji.
no to pisowcy, nazwiska tej funkcjonariuszki nie ma w bazie, że to była podstawiona osoba, że potem podstawiona osoba dmuchała w balonik. No, co by nie zrobił, to wszystko no, pisowcy obalali. No bo oczywiście nic tam no, do tej całej propagandy pisowskiej nie pasowało. To, co wydarzyło się na uroczystościach, spowodowane było kwestiami technicznymi, pogłosem. Zapewniał w rozmowie z dziennikarzami Krewiński, wystąpił podczas centralnych obchodów Dni Strażaka z udziałem m.in. Dudy i marszałka Sejmu. I co ciekawe, to wam powiem, że wcześniej nie oglądałem tego, ale po wybuchu tej całej afery postanowiłem przejrzeć cały ten materiał, całe te wystąpienie wszystkich po kolei. I co mnie tutaj zaciekawiło? Przed nim występował Hołownia. I pod koniec wystąpienia Hołowni też już takie skoki w mowie były, no chyba że Hołownia też był pijany. Według mnie osobiście, według mnie komuś zależałoby popsuć wizerunek ministra Krewińskiego, czy faktycznie to przypadek, że właśnie w trakcie jego wystąpienia były te problemy z nagłośnieniem. Potem, o dziwo, no dosłownie 20 minut, pół godziny później całkiem normalnie rozmawiał z dziennikarzami telewizyjnymi. I to no, zostawię pod rozwagę tym wszystkim krytykom, którzy no, już postawili krzyżyk, już stwierdzili, orzekli, że Krewiński był pijany. Bo jakim cudem, no jesteśmy dorośli i no nie oszukujmy się, człowiek w 20 minut nagle z bełkotliwej mowy nie przejdzie do całkiem normalnej mowy. To jest po prostu niemożliwe. Na placu, gdzie odbywały się uroczystości, był straszny pogłos. Pewnie był jakiś błąd sprzętowy. I to wywołało taki nie najlepszy efekt. Natomiast wszelkie insynuacje to jest po prostu jeden wielki skandal. Od godziny 11 uczestniczę w uroczystościach. Teraz byłem na pikniku ze strażakami, żeby dziękować strażakom za ich codzienną, ciężką pracę. Ja wiem, że politycy opozycji będą starali się tę sprawę wykorzystać, ale to jest po prostu niegodne i nieprzyzwoite. I tutaj jako ciekawostkę, nie mylić to z jakimkolwiek oskarżeniem, ale jako ciekawostkę, chciałbym dodać, że za organizację obchodów Dnia Strażaka odpowiada nadbrygadier Mariusz Feltynowski. To Mariusz Kamiński powołał starszego brygadiera Mariusza Feltynowskiego na stanowisko rektora, komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. No, czy to jest przypadek, to pozostawię, że tak powiem, waszej ocenie. I tutaj też, moi drodzy, chciałbym wam pewne przedstawić standardy, bo są politycy, którzy ucinają temat testem na obecność alkoholu, a są tacy, którzy korzystają z formuły jest pan świnią i wychodzą. Profesjonalizm, odpowiedzialność czy amatorszczyzna i ługarstwo. To też pozostawię waszej ocenie. Bo jak doskonale wiecie, gdy Kamiński został zapytany, czy chlał, to się obruszył, wyzwał od świń i wyszedł. Krewiński, gdy został oskarżony o to, że jest pijany, poszedł na test alkoholowy. Wyobrażacie sobie ceratę Kamińskiego, żeby w takim przypadku poszedł
zrobić sobie test alkoholowy. No a szczyt chamstwa, że tak powiem skurwysyństwa, to przebił chyba przestępca alkoholik Kamiński. Kamiński jako zdeklarowany abstynent pisze o wstydzie i hańbie. No chyba nic bardziej żenującego no już nie można chyba wymyśleć. No tym bardziej, że ten Pius Cerata pod swoim paszkwilem, nazwijmy to postem, zablokował możliwość komentowania tego postu. Jest po prostu tchórzem. Oczywiście PiS powołuje się na tego eksperta od alkoholu Kamińskiego, który no, będzie chyba badał te całe wydarzenie na placu Piłsudskiego. Powiem wam jeszcze coś lepszego. Na platformie X Marcin Krewiński napisał: zanim wydacie wyrok, posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego, natychmiast udałem się na komendę policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik 0,0. To, co wydarzyło się na uroczystościach, spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem. I teraz uważajcie, Kamiński pod tym postem napisał tak. Już sam fakt, że Krewiński dostarczył wynik badania alkomatem wskazującym na 0,0 czyni to badanie nieprawdopodobnym. Czyli no, bo Kamiński bierze nie wiem, chyba wzór z siebie, bo z Kamińskim jest ten problem, że niezależnie od godziny badania alkomat nigdy nie pokaże mu 0,0. Stąd jego niedowierzanie. U niego skala zaczyna się co najmniej od 2,5 promila. No ale takie to już mamy standardy w naszym kraju. Kiedy Joński zapytał Kamińskiego, czy był trzeźwy, ten wyzwał pytającego o ćwin i wyszedł z komisji. Z kolei, kiedy pisowcy poddali wątpliwość trzeźwość Krewińskiego, ten zrobił badanie alkomatem, przedstawił jego wynik opinii publicznej. No i tutaj proste pytanie, kto tu jest świnią, panie Kamiński? I właśnie zwróćcie uwagę na różnicę standardów. Kamiński wyzywa oćwin na pytanie, czy był trzeźwy, a Krewiński idzie przebadać się alkomatem i udostępnia publicznie wynik. No i jeszcze jedna sprawa. Pewnie niektórzy z was się zastanawiają, czemu na Kamińskiego mówią Cerata. No bo Kamiński w SOP-i w policji miał ksywę Cerata. A dlaczego? No, siedzenie w jego limuzynie rządowej było przykryte ceratą, żeby nie było zażegane, zasikane po licznych libacjach. I tutaj w całej tej dyskusji o Kamińskim skrzętnie pomijany jest fakt jego stanu zdrowia. Ten pisowski polityk, alkoholik to nie jest problem wyłącznie PiS, ale to PiS postawiło na czele MSWiA tego czynnego alkoholika. Boleśnie o nałogu Kamińskiego przekonali się właśnie funkcjonariusze SOP-u, u których ma ksywę Cerata, bo musieli zakładać na fotele rządowej limuzyny Ceratę, żeby im po prostu nie zaszczał, nie zażygał tapicerki. Całą tą nagonkę na Krewińskiego rozkręcił Pereira, były funkcjonariusz pisowskiej szczujni za czasów propagandy PiS. 5 lat temu rozpoczął też nagonkę na Brejzę, publikując manipulowane materiały CBA uzyskane za pomocą Pegasusa. Wtedy odszczekiwał w sądzie, nic nie pokazał i przegrał. Do tej całej sfory tych wściekłych pisowskich psów, Ozdoba, Jaki, Katchanek, Bochenek, wszystkie te pisowskie przygłupy, no Jaki wyjątkowo się uruchomił.
No a później będzie płakał, jak będzie musiał przepraszać, to będzie płakał, że to atak na Polskę, na polskich polityków i niemal na samego Boga. Ale powiem wam jedno. Jednej rzeczy koalicja powinna nauczyć się od pisowców. Oni swoich bronią do ostatniej kropli krwi, a wielu właśnie zwolenników koalicji szybko postawiło krzyżyk na Krewińskim i też wielu łyka te pisowskie bzdury. A teraz tak, powoli będę przechodził do kolejnego tematu, który jest powiązany właśnie z Krewińskim. No bo powiedzcie, jaka najlepsza metoda jest na ukrycie jednej afery, jak nie rozkręcając drugiej afery, sztucznej afery. I tutaj Buda miał rację, mówiąc, że badanie krwi Krewińskiego to za mało. Tutaj należy dokładnie zbadać, czy nie jest to robota ruskich przyjaciół z PiS-u. A czemu? Czemu, to zaraz wam wyjaśnię. Tylko jeszcze zanim przejdę do kolejnej, że tak powiem, części tego materiału, chciałbym też pisowcom o czymś przypomnieć, bo już palą na stosie Krewińskiego, już wydali wyrok, że pijany, że wstyd dla Polski i tak dalej, więc króciutkie przypomnienie. Powoli kończąc właśnie ten wątek, może podsumuję w ten sposób. Posłuchajcie sobie przemówienia Hołowni, już był jakiś problem i jest on po prostu zauważalny. Z kolei marszałek Zgorzelski wypowiadał się, że po przemówieniu Krewińskiego rozmawiał z nim i że minister był trzeźwy, co potwierdza wywiad z dziennikarzami chwilę po tym właśnie rzekomym pijanym przemówieniu Krewińskiego i testy na alkomacie. No czego można chcieć więcej. Ale tutaj hipokryci z pisowskiej tej mafiosekty zapomnieli już o wybrykach swojego rezydenta, uzurpatora długopisa. I to nie jeden raz. W internecie, moi drodzy pisowcy, nic nie ginie. A to zdjęcie, które tutaj widzicie, to jest tak w gwoli przypomnienia, skoro lubicie tak krzyżować ludzi, którzy rzekomo publicznie występują nawaleni, więc ukrzyżujcie najpierw swojego rezydenta, a później zacznijcie krzyżować innych. I co jest takie bardzo charakterystyczne dla pisowców, tą całą sytuację z ministrem Krewińskim komentują najbardziej ci, którzy oszukiwali strażaków, przekazując im w trakcie kampanii wyborczej czeki bez pokrycia. No, powiem tak, skurwysyństwo i hipokryzja no, po prostu przebiła sufit, jak już nie stratosferę. To właśnie zorganizował Donald Tusk. Zaczęło się to od jego polityki prorosyjskiej. Zaczęło się to od jego polityki proniemieckiej. Zaczęło się to od tego, że zaakceptował zbrodnię smoleńską, że bronił Putina i do dzisiaj broni Putina. To jest morderstwo. To jest hańba. I teraz według mnie znalazłem dwa powody, być może się mylę, nie wiem, ale wydaje mi się, znalazłem dwa powody, którego między innymi właśnie ministra Krewińskiego pisowcy chcą za wszelką cenę sowieckimi metodami udupić. Jedno z nich to było wystąpienie ministra, który zaorał, po prostu zaorał i posadził kartofle. Może tutaj
wrzucę wam to wystąpienie, bo warto jego posłuchać. A drugi powód jest bardzo ciekawy i zostawię go już na koniec do omówienia. Także posłuchajcie tego wystąpienia, które pisowcom nie sądzę, żeby się spodobało, a jak wiecie, pisowcy, szczególnie Kaczyński, są wyjątkowo mściwi i nie przebierają w środkach, żeby człowieka zniszczyć, pomówić, oczernić, bo ośmielił się powiedzieć coś, co się Kaczyńskiemu czy pisowcom nie spodobało. A to, uwierzcie mi, na pewno się pisowcom nie spodobało. Posłuchajcie. Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Od 4 miesięcy w Polsce przywrócono właściwe znaczenia fundamentalnym słowom. Prawo znaczy prawo, sprawiedliwość znaczy sprawiedliwość. Ja wiem, że ta część sali może mieć z tym problem. Skończyły się czasy bezkarności. Skończyły się czasy wykorzystywania policji do tego, aby chroniła pana posła Kaczyńskiego i jego prywatne imprezy. Skończyły się czasy, kiedy różne bezeceństwa tej strony sceny politycznej były nierozliczane. Skończyły się czasy, gdy służby państwowe nie ścigały polityków PiS-u tylko dlatego, że mieli legitymację PiS-u. Tak, wam się to może nie podobać, ja wiem, że się tego boicie, czuć ten strach, chociażby w słowach pana Błaszczaka. O panu Błaszczaku będzie za chwilę. Szanowni Państwo, warto to, żeby zobrazować, w jakim punkcie znalazła się policja, bo ten wniosek mówi de facto o policji, natomiast sytuacja w innych służbach podległych MSWiA nie jest lepsza. Możemy o tym też długo rozmawiać, ale żeby zobrazować to, co politycy PiS-u, w tym między innymi pan minister Błaszczak, zrobili z polską policją przez 8 długich, ciemnych, czarnych lat, warto zacząć od tego, jakim zaufaniem społecznym cieszyła się polska policja wtedy, gdy politycy PiS-u dochodzili do władzy. 72% Polaków miało zaufanie do policji. Uważało, że jest to służba, która dobrze służy interesom narodowym i dobrze chroni polskie bezpieczeństwo. 8 lat PiS-u i 26% Polaków zaczęło uważać, że policja jest upolityczniona. Czyja to jest wina? Panowie z PiS-u, czyja to jest wina? Wasza, Błaszczaka, Kamińskiego i Wąsika. To wy do tego doprowadziliście. Wstydu nie macie, że wy dziś macie czelność mówić, że wy bronicie polskich policjantów? Rząd pana premiera Donalda Tuska od pierwszego dnia rozpoczął odbudowę tego, co wy zdemolowaliście. Ja wiem, że wam się to nie podoba, ale skończyły się czasy, kiedy policyjne śmigłowce latają na imprezy waszych kumpli. Skończyły się. Już tak nie będzie. Skończyły się czasy, gdy policjanci wycinają konfetti, żeby pewien zakompleksiony wiceminister mógł poczuć się lepiej. To już nie wróci. Skończyły się czasy, kiedy antyterroryści pałują polskie kobiety na polecenie polityków władzy. Skończyło się i dobrze, że się skończyło. Skończyły się czasy, kiedy strażackie podnośniki służą do tego, aby zaglądać w okna obywatelom. To też już nie wróci, panowie. I bardzo dobrze, że nie wróci. Tak jak powiedziałem, skończyły się czasy, kiedy pod Nowogrodzką stały setki policjantów. Skończyły się. Skończyły się czasy, kiedy pod willą pana posła Kaczyńskiego stały setki policjantów. To już nie wróci. Policja nie będzie pracować jako agencja ochroniarska Kaczyńskiego i was, politycy PiS-u. Niestety są takie rzeczy w tej demolce, którą wykonaliście na polskiej policji, z którymi borykać się będziemy przez bardzo, bardzo wiele lat. 16,5 tysiąca wakatów w polskiej policji. 16,5 tysiąca. To jest efekt waszej pracy. To jest efekt waszej nieodpowiedzialności. To jest efekt tego, że tacy ludzie jak Błaszczak rządzili polską policją. Wiecie, co to jest 16,5 tysiąca wakatów w polskiej policji?
Wiecie? To jest tak, jakby w 5 województwach w Polsce nie było żadnego policjanta. Do tego doprowadziliście. Policjanci nie chcieli służyć, niech pan się nie denerwuje, ja wiem, że to boli, ale warto to posłuchać. Nie chcieli służyć pod komendą pana Kamińskiego, pana Wąsika, bo było im wstyd z tego powodu, co robili. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że w samym garnizonie stołecznym w Warszawie efektem ostatniego roku waszych rządów jest to, że 120 patroli dziennie jest mniej na ulicach Warszawy? To jest efekt Kamińskiego i Wąsika. Tych ludzi, których tak bronicie. Tych ludzi, którzy doprowadzili do zniszczenia polskiej policji. Pan poseł zarzucał, że niewiele robimy w resorcie. To ja panu opowiem taką historię, bo ona dobrze obrazuje to, co działo się w resorcie za waszych rządów. Wie pan, jaka była pierwsza rzecz, którą musieliśmy się zająć, jak weszliśmy do resortu? Ja panu powiem. To było znalezienie pieniędzy i dzięki panu premierowi znalazły się te pieniądze bardzo szybko na to, żeby zapłacić faktury za benzynę, wymagalne faktury za benzynę, bo zadłużyliście policję na 185 milionów złotych. Groził wasz Orlen, pan prezes Obajtek, mówi wam to coś? Mówił, że nie będzie już można tankować samochodów policyjnych na karty, które ma policja. To był efekt waszej pracy. 185 milionów. Tak zostawiliście, w takim stanie zostawiliście policję. A wiecie, zestawcie to, bo na ochronę pana posła Kaczyńskiego i jego imprez zawsze były pieniądze. 35 milionów wydaliście przez ostatnie 8 lat na to, żeby chronić pana posła Kaczyńskiego i jego imprezę. To jest skala upadku, o którym mówimy. Jeżeli chodzi o kwestię protestu, bo to bardzo wiele było powiedziane, ja chcę zacząć od tego, że jestem dumny z pracy podległych mi funkcjonariuszy. Oni robili dobrze swoją robotę, oni bronili polskich obywateli. Bronili Polaków, bronili bezpieczeństwa Polaków. Wy zarzucacie... Panie pośle, o panu też będzie. Proszę się nie denerwować. Proszę się naprawdę nie denerwować. Ja wiem, że was to boli. Policjanci od prawie 3 miesięcy zabezpieczają protesty rolnicze. I chcę, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Codziennie pilnują także, żeby na tych protestach było bezpiecznie. To jest prawie 2000 zgromadzeń w ciągu tych 3 miesięcy. Był spokój. Było wszystko, ta współpraca na linii protestujący policja układała się świetnie do momentu, kiedy wasze przybudówki postanowiły zrobić awanturę. Jak ma zachowywać się policja, jeżeli w jej stronę lecą kostka brukowa, butelki? Jak ma zachowywać się policja? Policja broni obywateli. Policja reagowała też na zgłoszenia obywateli, którzy tutaj na Wiejskiej mieszkają. Ta sprawa została oceniona. Szanowni państwo, 26 osób zatrzymanych, 15 z tych osób przyznało się do winy, że atakowało policjantów. Przyznało się. Pan rozumie, panie pośle Braun? Przyznało się do tego, że rzucali w polskich policjantów. I wy macie czelność mówić, że wy stoicie murem za polskim mundurem? Wy rzucacie kostką brukową w polski mundur. Tylko po Błaszczaku niczego innego nie można się spodziewać. Bo już w trochę innym resorcie, nie w MSWiA, to przecież ten Błaszczak, który dzisiaj, pan minister Błaszczak, który mówi, jak to stoi za polskim mundurem, jak tylko okazało się, że rakieta przeleciała przez pół Polski, powiedział, to nie moja wina, to wszystko wina generałów. A co się okazało? Że przez 2 tygodnie nie znalazł czasu, żeby przeczytać notatkę, bo zajmował się przebieraniem w wojskowy strój, a nie dbaniem o polskie bezpieczeństwo. Teraz kilka słów o wejściu do pałacu, bo nie mam wątpliwości, że to jest tak naprawdę to, co was skłoniło najmocniej do tego, żeby złożyć ten wniosek. Nie dziwię się, każdy z was obawia się, jaka jest jego przyszłość. Zresztą po tym, co wyprawialiście, też bym się obawiał. Rolą policji jest realizować polskie prawo. Policja wyciągnęła z pałacu 2 przestępców. Osoby, które były skazane wyrokiem polskiego sądu.
I powiem więcej. Na te osoby wystawiony został akt doprowadzenia przez polski sąd w trybie prawa, za którym wyście głosowali. I powiem wam, bo żeby to zostało dobrze w waszej pamięci. Każdy przestępca, który złamał prawo, jeżeli będzie tak stosowne postanowienie sądu, niezależnie od tego, czy ma legitymację PiS-u, czy nie, zostanie doprowadzany do miejsca odsiadki, bo takie jest prawo. Tak będzie, panie Gliński. Szanowni państwo, my przez te ostatnie miesiące przywracamy godność polskim policjantom. Przywracamy godność policjantom, która była zdeptana przez PiS. To myśmy zagwarantowali, to rząd pana premiera Donalda Tuska zagwarantował i zrealizował 20% podwyżki dla polskich funkcjonariuszy. Wy na to nie znajdowaliście pieniędzy. Znajdowaliście na siebie, ale na funkcjonariuszy nie znaleźliście. To my przygotowaliśmy ustawę, która ułatwi powrót do służby doświadczonym funkcjonariuszom. Tym funkcjonariuszom, których wyście z policji wypychali. Wiecie dlaczego? Bo nie myśleli tego, co wy o różnych kwestiach. Bo to wasi wiceministrowie przesłuchiwali policjantów pod kątem tego, czy wierzą w zamach smoleński. To jest brutalna prawda o tym, co robiliście w polskiej policji. My wyrównujemy zarobki nowo przyjętych funkcjonariuszy do policji z zarobkami w armii, bo to chcemy, aby służba była konkurencyjna, bo chcemy zatrzymać ten odpływ policjantów ze służby. Pan się śmieje, a ja panu jeszcze raz powiem, 16,5 tysiąca wakatów. To jest efekt między innymi takiej drwiny ironii, którą uprawialiście wobec polskich policjantów przez wiele lat. Odbudowujemy obronę cywilną. Dziwnym trafem wybuchła wojna na Ukrainie i co? I wyście rozwalili obronę cywilną. Wykreśliliście ją z polskiego prawa. Nie wiem, czy przez głupotę, czy po prostu nie czytacie tego, co przygotowaliście, czy może nie wiecie, co przygotowaliście, ale wykreśliliście obronę cywilną z polskiego prawodawstwa. My to przywracamy. My to będziemy realizować. Wy zapominaliście o schronach, zapominaliście o systemach ewakuacji, wy zapominaliście o systemie informowania. My to wszystko będziemy odbudowywać, odgryzowywać. Wy chcieliście nawet RCB zlikwidować, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wyobraźcie sobie to państwo, wybucha wojna na Ukrainie. Jaki mają pomysł politycy PiS-u? Zlikwidujmy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po co nam coś takiego zdaniem polityków PiS-u? To jest cała prawda o tym, co wyprawialiście w MSWiA. I wreszcie na koniec, panowie z PiS-u, bo jesteście bardzo aktywni, tutaj bardzo chcecie się coś dopowiedzieć, przecież wy bierzecie odpowiedzialność za tą kompromitację, która miała miejsce w polskiej policji wtedy, gdy pan Szymczyk wysadził pół komendy z granatnika. Przecież to wy bierzecie za to odpowiedzialność. To wasi ludzie tuszowali tą sprawę. To wasi ludzie zagrażając bezpieczeństwu ludzi, którzy pracowali w Komendzie Głównej Policji, robili wszystko, aby prawda o tym incydencie nie wyszła na jaw. Tam nawet nie zarządzono ewakuacji, bo ważniejsze było tylko to, żeby chronić pana generała Szymczyka. A potem udawaliście, że się nic nie stało. Dawaliście mu jeszcze nagrody. 20 000 złotych kwartalnej nagrody dla pana Szymczyka. Za co? Za to, że wysadził pół Komendy Głównej. To jest to wasze dbanie o najwyższe standardy w policji? Pan Błaszczak ma czelność dziś atakować polskich policjantów, atakować komendanta Boronia? Nie ma większej kompromitacji od tego, co wyście wyprawiali w polskiej policji. Cieszę się, panie ministrze Zieliński, że pan wrócił, bo pan też ma swój udział w tym niechlubnym procesie niszczenia polskiej policji. I na sam koniec, szanowni państwo, niezależnie od tego, jak będziecie krzyczeć, niezależnie od tego, ile jeszcze wniosków o wotum złożycie, my proces polskiej policji przeprowadzimy, polską policję odbudujemy, zbudujemy na nowo zbudujemy prestiż do tej służby. W
Policji pracują fantastyczni ludzie, ludzie, którzy chcą służyć polskiemu społeczeństwu, a których wy tłamsiliście. Ja słyszę od normalnych funkcjonariuszy niemal każdego dnia, że teraz da się pracować, a nie realizować fanaberię polityków PiS-u, bo u was wszystko było na zlecenie polityczne. Ten wniosek, który przedstawiacie, on właśnie pokazuje waszą mentalność. Wam się naprawdę wydaje, że każdą operacją policyjną zarządza minister, wiceminister, ktoś w MSWiA, bo za waszych czasów tak było. Ale te czasy się skończyły. Jest komendant główny, są komendanci wojewódzcy i to oni są od tego, żeby przeprowadzać najtrudniejsze operacje. Nawet tak trudne operacje, jak wyprowadzenie kryminalistów z Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo panu Panie ministrowi. marszałku, ostatnie zdanie, bo nie ma pana posła Błaszczaka, ale proszę przekażcie panu posłowi Błaszczakowi, bo to on jest autorem tego wniosku, że mam jednak dla niego dwie wiadomości. Obie dla niego złe wiadomości. Wróciła demokracja i wróciło przestrzeganie prawa. I pan poseł Błaszczak będzie musiał z tym żyć. Właśnie druga sprawa, która jest wyjątkowo ciekawa. Jak wiecie, pisowcy strasznie zrobili kampanię na temat tej łąki w Baranowie, tak zwanym tym superlotniskiem. I tutaj nie sądzę, że to jest przypadek, bo w dniu, w którym wyszło na jaw, że hasła tak dla CPK używają ruskie boty, tak, dobrze słyszycie, ruskie boty z bazy w Psokowie. Także tutaj macie zaznaczone, gdzie jest ten Psoków. Dziwnym trafem na terenie Federacji Rosyjskiej. I co ciekawe, powiem wam, jeśli teraz ktoś będzie miał wątpliwości, że PiS współpracuje z ruskimi, że są po prostu ruskimi szonami, to nie wiem, jakie jeszcze dowody można przedstawić na dowód tego, że to są po prostu ruskie, zwykłe, pisowskie onuce, które nasz kraj po prostu chcą oddać za czapkę śliwek Putinowi. Tutaj macie ładną mapkę i moi drodzy, gdzieś pod Psowem, to jest Rosja, bardzo walczą o CPK, wyobraźcie sobie. Tutaj na tym screenie geolokalizacja bardzo aktywnych kont, hashtag tak dla CPK. I to w okresie od 30 czerwca do 3 maja, czyli parę dni. Umieszczono średnio, uwaga, około 3125 razy na minutę. Jakże jestem zdziwiony, ale mało tego. Dobra, lećmy dalej, bo to się naprawdę jest, powiem wam, ciekawe. Tą mapkę specjalnie wam tu pokazuję, bo jak wiecie, ciężko w głowie. Zobaczcie gdzieś na zachodzie, tak, dla CPK, nie ma, ale Rosja i to baza wojskowa, bardzo, rosyjska baza wojskowa bardzo chce mieć CPK w Polsce. Duża część tych hashtagów wspierających CPK pochodzi właśnie z Pskowa. I moi drodzy, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto mieszkając w Pskowie nie chciałby korzystać z połączenia lotniczego przez CPK, jadąc autobusem do Petersburga, potem samolotem do Królewca, a potem autobusem do Baranowa, i w świat. Powiem wam, brak słów.
No można by rzec tutaj śmiało, ziobro zdziwienia, no farmy trolli made in Russia na usługach PiS, no swojego można powiedzieć. A jak to wyszło? Otóż Platforma X blokuje farmę trolli w Rosji, która generowała wpisy popierające budowę CPK i dzielące Polaków w internecie. Druga trollownia, jak tutaj widzicie na załączonym zdjęciu, działała na terenie Polski. I zastanawia mnie, moi drodzy, czemu ruskie trolle tak troszczą się o terminową budowę CPK. Koszt CPK to około, według wyliczeń obecnych, to jest około 155 miliardów złotych. Za te pieniądze moglibyśmy kupić na przykład 250 samolotów F-35, zamówiliśmy 32 sztuki. Moglibyśmy kupić 1937 wyrzutni Heimres, chyba tak to się nazywa. Moglibyśmy na przykład też za tą kwotę kupić 3234 armatochaubice Krab lub 2480 myśliwców FA-50 albo 3 lotniskowce USS Ford. Może dlatego lepiej wydać na tą łąkę w Baranowie, na to lotnisko 155 miliardów złotych niż uzbroić polską armię. To by miało sens. No ale też ćwierkają jaskółki, że najgorsze są spółki. Ponoć przy kontraktach tych koreańskich, gdzie ten, pożal się Boże, minister obrony zakupił bez uzbrojenia, wyposażenia, bez offsetu samoloty dla polskiej armii, czyli bezużyteczne samoloty. Doszło do korupcji, a zakupy dokonane bez przetargów miały być pokazem siły PiS, jak zeznał tutaj pewien świadek. I zgadnijcie, na czyje konto w Luksemburgu wpłynęło 2 miliony dolarów. Pozostawię to bez komentarza. Temat CPK to temat rzeka, ale tutaj tylko tak nadmienię jeszcze, że pieniędzmi Polaków CPK kupowano przychylność mediów dla przewału pieniędzy. Na przykład Polsat dostał 762 tysiące, Super Express 317 tysięcy, Puls Biznesu 301 tysięcy, Rzeczpospolita 259 tysięcy, WP 220 tysięcy, RMF 215 tysięcy, Dziennik Gazeta Prawna 139 tysięcy. I tutaj przypomnę, że kurwa na tej łące nawet trawy nie skosili. Dobra, moi drodzy, to jest temat rzeka. Według mnie afera z tymi trollami ruskimi, notabene w rosyjskiej bazie wojskowej, daje wiele do myślenia. I tak powiedziałem, no czym przykryć jedną aferę, wywołać po prostu drugą aferę. I tak mi się wydaje mi się, że ta afera z Krewińskim po prostu była po to, żeby przykryć właśnie ten smród, który wybił z ruską bazą trolli na usługach PiS-u. I tak na koniec, bo już mi się przedłużyło, kiedy tak słucha się Morawieckiego w Budapeszcie, gdy słucha się Kaczyńskiego w Kielcach, gdy widzi się listy PiS do Parlamentu Europejskiego, to człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego Rzeczpospolita na 123 lata utraciła suwerenność. Już niejednokrotnie mi zarzucano, że nie lubię PiS-u, pisowców i ja się z tym nie ukrywam. Ja ich po prostu nie cierpię, bo są fałszywi, sprzedajni. Po prostu mają nasz kraj w dupie. Są jak Hunowie, którzy biorą wszystko jako łup.
Po prostu dla mnie pisowiec jest jak sowiecki soldat, który za zegarek sprzeda ojczyznę i takie jest moje zdanie i tego zdania nie zmienię. Dobra, nie będę przedłużał, bo tutaj do gadania jest dość dużo, a nie chcę też strasznie dużego materiału robić. Także myślę, że temat Krewińskiego wyczerpałem. Tutaj jednego z widzów, który podejrzewał mnie lub, nie wiem, zarzucał mi, że o nim nie wspomnę. Owszem, wspomnę. Wspomniałem, także jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja wam już bardzo dziękuję i dziękuję wam za ostatni filmik, bardzo się tam widzę udzielaliście na nim, trafił do gustu. Także dzisiaj tyle, dzięki, miłej reszty niedzieli i do zobaczenia przy następnym materiale, a jest o czym rozmawiać, naprawdę jest. Także trzymajcie się, cześć. Strategicznym interesom. Jesteśmy państwem, które na takie inwestycje stać i które takie państwo powinno mieć. I robimy to. Wreszcie to robimy.